Czy pieniądze mogą zmienić bieg historii? Większość z nas odpowiedziałaby, że nie. Ale są momenty, kiedy kilka decyzji podjętych w gabinetach wojskowych uruchamia wydarzenia, których nikt nie potrafi już zatrzymać. W tym filmie nie będziemy mówić tylko o organizacji ukraińskich nacjonalistów. Nie będziemy mówić tylko o III Rzeszy. Spróbujemy odpowiedzieć na znacznie trudniejsze pytanie. Czy pieniądze obcych państw pomogły stworzyć organizację, która po latach stała się odpowiedzialna za jedne z najkrwawszych zbrodni na ludności cywilnej II wojny światowej? To historia tajnych spotkań, wywiadów, ukrytych funduszy, politycznych kalkulacji i ludzi, którzy byli przekonani, że kontrolują rozwój wydarzeń. Historia pokazała, że bardzo się mylili. Zaczęło się znacznie wcześniej, niż większość ludzi przypuszcza. I na pewno nie zaczęło się od Hitlera. Każda wielka historia zaczyna się od porażki. Nie od zwycięstwa, nie od triumfu. Od ludzi, którzy stracili wszystko. Po zakończeniu I wojny światowej marzenie o niepodległej Ukrainie legło w gruzach. Żołnierze wracali do domów. Dowódcy trafiali na emigrację. Dla większości wojna była skończona. Ale nie dla wszystkich. Wśród byłych oficerów rodziło się przekonanie, że następna szansa jeszcze nadejdzie. Tylko następnym razem nie można było popełnić tych samych błędów. Nie wystarczyło mieć odważnych ludzi, nie wystarczyło mieć patriotyzmu. Potrzebna była organizacja, działająca w ukryciu, zdyscyplinowana, gotowa czekać latami. Tak narodziła się Ukraińska Organizacja Wojskowa. Jej twórcą był Jewchen Konowalec, były pułkownik Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Wraz z grupą byłych oficerów postanowił kontynuować walkę o niepodległe państwo ukraińskie. Jej twórcy wierzyli, że nie przegrali wojny, przegrali tylko bitwę. A skoro tak, trzeba było przygotować się do kolejnej. Problem był jednak bardzo prosty. Ukraińska Organizacja Wojskowa nie miała państwa. Nie miała budżetu, nie miała fabryk, nie miała podatków, nie miała armii. A mimo to chciała prowadzić działalność konspiracyjną. To oznaczało jedno. Każdy karabin, każda ulotka, każdy kurier, każde fałszywe dokumenty, każda bezpieczna kryjówka kosztowały. I właśnie wtedy pojawiło się pytanie, które zmieniło wszystko. Kto zapłaci za następną wojnę? Każda organizacja podziemna prędzej czy później staje przed tym samym problemem. Ideały nie kosztują nic, ale walka już tak. Broń kosztuje, drukarnie kosztują, kurierzy kosztują. Nawet milczenie ludzi często kosztuje. Twórcy Ukraińskiej Organizacji Wojskowej szybko zrozumieli, że bez pieniędzy ich organizacja umrze, zanim zdąży cokolwiek osiągnąć. Oczywiście mogli liczyć na wsparcie ukraińskiej emigracji. Mogli zbierać składki, ale to wystarczało jedynie na przetrwanie. Nie na budowę profesjonalnej organizacji konspiracyjnej. Potrzebowali kogoś znacznie potężniejszego. Kogoś, kto miał pieniądze, doświadczenie i własny interes. Bo w polityce nikt nie finansuje cudzej walki z dobroci serca. Każde państwo oczekuje czegoś w zamian. I właśnie wtedy drogi Ukraińskiej Organizacji Wojskowej zaczęły przecinać się z państwem, które również uważało, że po I wojnie światowej zostało upokorzone. Państwem, które nie pogodziło się z nowym porządkiem w Europie. Państwem, które patrzyło na odrodzoną Polskę jak na przeszkodę. Tym państwem były Niemcy. Ale nie te Niemcy, które większość ludzi ma dziś przed oczami. Nie III Rzesza, nie Hitler. Jeszcze nie. To właśnie ten moment jest najczęściej pomijany, bo historia współpracy zaczęła się wcześniej, znacznie wcześniej. Niemcy nie przekazywali pieniędzy z sympatii do ukraińskiego ruchu narodowego. To była inwestycja, ale nie w ideologię. Za pierwszymi kontaktami stali przede wszystkim oficerowie Reichswehry oraz związane z nią struktury wywiadowcze. To oni szukali ludzi, którzy mogliby działać przeciwko Polsce. Ludzi znających pogranicze, znających polskie wojsko i potrafiących działać w konspiracji.
Współpraca obejmowała również szkolenia oraz przygotowanie wybranych członków organizacji do działalności wywiadowczej i dywersyjnej. Dzięki temu ukraińska organizacja wojskowa zdobywała doświadczenie, którego sama nie byłaby w stanie tak szybko zdobyć. Każda ze stron uważała, że to dobry interes. Niemcy zyskiwali źródło informacji i potencjalne narzędzie wpływu. Ukraińska organizacja wojskowa otrzymywała środki oraz wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju. Na tym etapie obie strony były przekonane, że kontrolują sytuację. Historia pokaże, że nie wszystko potoczy się zgodnie z ich planami. W 1929 roku powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Nie była jednak tworzona od zera. Jej trzon stanowili ludzie, którzy wcześniej działali w ukraińskiej organizacji wojskowej. Przejęli doświadczenie, przejęli kontakty i przejęli również relacje z niemieckimi środowiskami wojskowymi. To oznaczało jedno. Zmieniła się nazwa organizacji. Ale współpraca nie urwała się z dnia na dzień, wręcz przeciwnie. Dla Niemców nowa organizacja mogła być jeszcze cenniejszym partnerem. Nie oznaczało to jednak, że Niemcy finansowali każdy jej krok. Wsparcie było selektywne. Zależało od tego, czy dane działania odpowiadały niemieckim interesom. To właśnie ta zależność miała w przyszłości wielokrotnie decydować o tym, kiedy pomoc rosła, a kiedy nagle się kończyła. Kiedy Adolf Hitler przejął władzę w Niemczech, wielu uznało, że od tej chwili wszystko się zmieniło. Ale historia jest bardziej skomplikowana. Nie odnaleziono dokumentu, z którego wynikałoby, że Hitler osobiście przekazywał pieniądze Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jednym z najważniejszych partnerów stała się Abwehra, niemiecki wywiad wojskowy. Wiadomo jednak, że niemieckie państwo nadal wykorzystywało tę organizację do realizacji własnych celów. Kluczową rolę odgrywały służby specjalne i struktury wojskowe. To właśnie one utrzymywały kontakty z działaczami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Zapewniały szkolenia, ułatwiały działalność wywiadowczą. W wybranych przypadkach przekazywały również środki niezbędne do prowadzenia konkretnych działań. Nie była to jednak współpraca oparta na zaufaniu. Dla Niemców Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów pozostawała narzędziem, przydatnym tylko tak długo, jak długo służyła interesom III Rzeszy. I właśnie dlatego wsparcie nigdy nie było gwarantowane. Mogło zostać zwiększone, ale mogło również zostać w każdej chwili ograniczone lub całkowicie wstrzymane. Łatwo odnieść wrażenie, że jedynym państwem wspierającym Organizację Ukraińskich Nacjonalistów były Niemcy. To nie do końca prawda. Polityka Europy Środkowo-Wschodniej w tamtym czasie przypominała partię szachów. Każde państwo próbowało wykorzystać konflikty swoich sąsiadów. Jednym z takich krajów była Litwa. Po zajęciu Wilna przez Polskę stosunki między oboma państwami pozostawały bardzo napięte. Litewski wywiad dostrzegł w ukraińskich nacjonalistach potencjalnego sojusznika przeciw wspólnemu przeciwnikowi. Utrzymywano kontakty z ich działaczami, udzielano schronienia, a część badaczy uważa, że przekazywano również ograniczone wsparcie finansowe i logistyczne. Inaczej wyglądała sytuacja w Czechosłowacji. Nie ma wiarygodnych dowodów, że władze tego państwa prowadziły systematyczne finansowanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jednak na terenie Rusi Zakarpackiej jej działacze mogli prowadzić działalność organizacyjną znacznie swobodniej niż w wielu innych krajach regionu. To również miało swoją wartość. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów starała się wykorzystywać każdą okazję. Nie wiązać się wyłącznie z jednym sponsorem. Bo im więcej miała zagranicznych kontaktów, tym większe miała szanse na rozwój. Zagraniczne wsparcie było ważne, ale nie wystarczało, by utrzymać rozrastającą się organizację. Dlatego Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów budowała również własne źródła finansowania. Członkowie opłacali składki. Pieniądze napływały od części ukraińskiej emigracji, szczególnie z Europy Zachodniej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Prowadzono zbiórki wśród sympatyków. Jednak organizacja sięgała także po znacznie bardziej kontrowersyjne metody. Przeprowadzano tzw. akcje ekspropriacyjne. Były to napady na urzędy, banki czy transporty pieniędzy, których celem było zdobycie funduszy na dalszą działalność.
Dla władz były to zwykłe przestępstwa. Dla działaczy organizacji ukraińskich nacjonalistów element walki politycznej. Połączenie zagranicznego wsparcia z własnymi źródłami dochodów sprawiło, że organizacja mogła funkcjonować nawet wtedy, gdy pomoc z zewnątrz słabła lub całkowicie ustawała. To właśnie ta finansowa różnorodność okazała się jednym z fundamentów jej trwałości. Na początku filmu padło jedno pytanie. Czy pieniądze mogą zmienić bieg historii? W przypadku organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedź nie jest prosta. Źródła historyczne nie pozostawiają jednak wątpliwości. Organizacja korzystała z zagranicznego wsparcia. Najważniejszą rolę odegrały Niemcy, ale nie były jedynym państwem utrzymującym z nią kontakty. Pomoc płynęła również z innych kierunków, a organizacja potrafiła zdobywać środki także samodzielnie. To połączenie zagranicznego wsparcia, własnych funduszy i konsekwentnie budowanych struktur pozwoliło jej przetrwać przez wiele lat. Czy bez tego wsparcia organizacja rozwinęłaby się do takich rozmiarów? Tego nie da się dziś udowodnić. Można jednak stwierdzić, że zagraniczne pieniądze, szkolenia i pomoc organizacyjna zwiększyły jej możliwości działania. Z części struktur organizacji ukraińskich nacjonalistów, frakcji Bandery, wyrosła później Ukraińska Powstańcza Armia, a jej oddziały dopuściły się masowych zbrodni na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Historia uczy, że pieniądze nie pociągają za spust, ale mogą budować organizacje, a dobrze zorganizowane struktury potrafią zmieniać losy całych narodów.